napiszecie w komentarzach. Teraz sobie zobaczymy pod naszą klapką baterii. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Bateria w tym telefonie oryginalna to BST38. Oczywiście taka bateria do tego telefonu wchodzi oryginalnie i taka właśnie jak ta jest tutaj standardem. I tu widzimy, telefon posiada baterię o pojemności 930 mAh. Taka bateria w zupełności spokojnie wystarcza na kilka dobrych dni w tym telefonie. I zobaczymy jeszcze pod nalepką e-mail w tym telefonie, jak to wszystko wygląda. Telefonik tu widzimy Sony Ericsson, dokładna nazwa fabryczna U20i. I widzimy, że telefon został produkowany w Chinach. I rok produkcji tego telefonu to 2010, 30 tydzień. I tu widzimy oczywiście inne opcje, inne napisy jak e-mail i inne takie wersje naszego softu i tak dalej. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy tak ogólnie go, bo tak naprawdę nie ma co sprawdzić w takim telefonie, bo to jest telefon już z Androidem, więc zobaczymy sobie tak powierzchownie, jak to wszystko w tym telefonie wygląda. Jak ten Android się teraz zmienił po tylu latach, po 10 latach, jak to wszystko wyglądało kiedyś. A później sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Telefonik naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Jako kolekcjonerski naprawdę fajny okaz. Dość już rzadki na rynku. Mój akurat widzimy w bardzo ładnym stanie. I czekamy, aż tutaj się zaloguje do naszego menu. O, i widzimy, że nam się już zalogowało. Teraz sobie odblokujemy nasz wyświetlacz. I tu widzimy nasze menu w tym telefonie. Menu bardzo podobne jak w tych dotykowych. Wiadomo, wszystko jest uproszczone, zmniejszone. Naprawdę dotyk, jeśli chodzi o dotyk, to naprawdę bardzo fajny dotyk. Bardzo czuły. I na tamte lata sobie bardzo dobrze radzi właśnie z takim przesuwaniem, ale widzimy, że coś się już zacięło, a nie wyszedłem teraz w grę. Jest. I widzicie, jakie już były w tym czasie aplikacje. Tu oczywiście telefon posiada GPS-a wgranego. To są te oryginalne, bo już robiłem reset tego telefonu, więc widzimy Facebook. Co chwilę nam coś wyskakuje w tym telefonie. O, i widzimy tutaj Facebook, YouTube, mapy, Sygic, Tragidę, która była bardzo popularna właśnie w Sony Ericssonach. Ta właśnie opcja nagrywania naszego dźwięku, którego nie znamy, i dzięki temu wyszukiwało nam w internecie wykonawcę i nazwę utworu. I tu widzimy dalsze nasze aplikacje. No i oczywiście Angry Bird mamy grę, która jest dość popularna gierką. Widzimy różne aplikacje od naszej diody flash. Możemy tutaj korzystać z naszej latarki. I tak to mniej więcej to wygląda. Jak widzimy, telefon nie posiada polskiego menu. Wejdziemy sobie w aparacik i zobaczymy zrobimy przykładowe zdjęcie. Może nam się tutaj uda. Tutaj naszej baterii. Ale nie chce nam ten aparacik, widzę, zafunkcjonować. Być może
potrzebujemy kartę pamięci, ale chyba nie. Ale tak czy inaczej aparacik w tym telefonie jest tak na poziomie może Sony Ericssona W995, może troszkę gorsza jakość właśnie jak ten telefon. Nie ma tu szału. Oczywiście możemy skorzystać z internetu, gdzie by nie, w takim telefonie dotykowym. Oczywiście gramy sobie najnowszą operę, czyli Google Chrome w takim telefonie, no i możemy śmigać śmiało w takim telefonie. Oczywiście będzie nam dość ciężko funkcjonować w takich najnowszych portalach, no bo już to wszystko jest zmienione troszkę w tym telefonie. Oczywiście nie jest wszystko na bieżąco aktualnione, także na pewno nie będzie nie będzie to bardzo nowoczesne. Nie będzie nam tak idealnie wszystko działało jak w tych właśnie nowych dotykowych telefonach. Ale tak kolekcjonersko, jak ktoś lubi ten telefon, lubi na nim pisać SMS, to naprawdę bardzo go polecam, bo jest naprawdę bardzo fajnym telefonikiem. I co tu jeszcze możemy sprawdzić? Jak widzimy, oczywiście jest radio, wideo. I co tu jeszcze ciekawego możemy zobaczyć? No i pisanie na nim jest bardzo naprawdę szybkie, podobnie jak na klawiaturze komputera. I ciekawe jeszcze te skróty od samej góry są bardzo uproszczone, jak widzimy. Nie ma tu w ogóle dodatkowych skrótów, tylko jakieś takie skróty, które wcześniej zostały zapamiętane. No i tak to właśnie wygląda. I sobie jeszcze przejdziemy może do naszych ustawień w tym telefonie. Jak je odnajdziemy. Te ustawienia. No i oczywiście wiadomo, w tym telefonie jest Wi-Fi, Bluetooth, IRDY nie ma. I tu mamy podobne te opcje, które są w tych nowszych, nawet Sony Z, czy Sony Z1 i we wszystkich androidowców, które nie mają tutaj rozbudowanych brandów. Są bardzo proste, jest to bardzo podobne wszystko, jak widzimy, bardzo podobne tu funkcje. Tu też sobie poszukamy jeszcze informacji o naszym telefonie, jak nam się uda znaleźć. Tu bateria. Tu widzimy działanie na tej baterii 6 minut i 14 sekund po włączeniu. I tu nawet widzimy model naszego telefonu. Tu są wersje. Ale nic innego nie możemy chyba znaleźć. Coś ciekawszego o tym telefonie nasz Android jaki jest. Ale pewnie ten Android, nie wiem jaki to był, chyba koło 3 czy 4. Tak czy inaczej, nie ma szału w tym telefonie. Co się dziwić, to były pierwsze telefoniki z Androidem, więc pierwszy został już daleko w tyle. No i tak ten telefon się mniej więcej prezentuje, jeśli chodzi o Xperię X10 Mini Pro. Teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. Zobaczycie, że nie jest taki trudny, a wygląda naprawdę na dość zaawansowaną czynność. Ściągamy sobie tylną klapkę. Baterię, kartę SIM i kartę pamięci. Jeszcze wspomnę, że kartę pamięci, jaką ten telefon obsługuje, to 32 GB microSD, więc naprawdę pojemność dość spora. Nawet jak na czasy możemy sobie wrzucić dużo plików w tym telefonie. I teraz zajmiemy się rozkręceniem tego telefonu. Tu mamy jedną. Troszkę jest pochmurnie, więc nie wiem, czy zobaczycie dobrze te wszystkie śrubki, jak to wszystko wygląda. Tu jest jedna śrubka, druga, trzecia głęboko, czwarta, piąta i tutaj szósta. To są wszystkie śrubki
krzyżakowe, odkręcamy je sobie i odkładamy w takiej kolejności, w jakiej się znajdują. Jeszcze sobie zobaczymy, czy wszystkie są w takim samym rozmiarze. Sobie wszystkie je odkładamy na bok. Tak jest. I tu widzimy, są dłuższe i krótsze śrubki. Te dłuższe musimy oczywiście przykręcić z jednej tej strony. No, sami zobaczycie, jak będziecie to odkręcać telefon, a krótsze z drugiej strony. Jest akurat 6, to sobie później zobaczymy. I teraz podwadzamy tutaj naszą obudowę. Ale wcześniej zabierzemy się tutaj za naszą klawiaturkę numeryczną. Podwadzamy klawiaturkę numeryczną i odklejamy ją całą. I później odkręcamy sobie 4 śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. I odkręcamy sobie te śrubki. Jest to mniejszy rozmiar śrubek gwiazdkowych niżeli właśnie jak w Nokii 3 czy 10, więc musimy mieć kilka śrubokrętów, jeśli chodzi o ten model telefonu. I odkładamy sobie te wszystkie śrubeczki na bok. I teraz już możemy się śmiało zabrać do demontażu naszego tyłu. Tutaj podwadzamy tą całą ramkę. Podwadzamy sobie ją do góry. I teraz ściągamy ją na dół. Ją troszkę odhaczyliśmy, teraz ściągamy na dół tą całą tę ramkę i wyciągamy tutaj na drugą stronę i odkładamy na bok. Teraz zajmiemy się tutaj podwadzeniem tej całej obudowy. Tu są z boku, widzimy blokady. Tu widzimy, jest jedna. Podwadzamy ją. Na samym końcu jest druga. Tutaj podwadzamy. Nie wiem, czy widzicie, bo jest coś ciemno. Druga strona, przechodzimy sobie i robimy to samo tutaj. O, i widzimy, że ta tylna ramka nam tutaj odchodzi. I tu na niej mamy głośnik główny, zasięg. I odkładamy sobie to na bok. I teraz tu jest tasiemka. Odblokowujemy ją. Wyciągamy. I tak to wszystko wygląda. Teraz mamy płytę główną. Żeby płytę główną tutaj wyciągnąć z tej naszej ramki, tu mamy, widzimy, jedna blokada, druga, tu jest trzecia. Podwadzamy między tymi blokadami. O, i widzimy, że nam to wszystko fajnie. I z drugiej strony też podwadzamy. I ta płyta główna nam fajnie tutaj skakuje. I teraz sobie odpinamy naszą tutaj tasiemkę.
i odkładamy naszą płytę na bok. Teraz nie będziemy już odkręcać naszych tutaj śrubek, żeby odłączać jeden element od drugiego, tylko przejdziemy sobie od razu do naszej tutaj przedniej obudowy i pokażę Wam najważniejszy demontaż, który będzie Wam właśnie przydatny. Podwadzamy tutaj przednią obudowę, tu w jednym rogu i tutaj w drugim. Tu nie ma żadnych śrubek, więc na luzie sobie podwadzamy. Tutaj wciskamy dość mocno. I widzimy, jedna strona została już ściągnięta. Teraz przechodzimy na drugą stronę dość delikatnie i robimy to samo po drugiej stronie. Z tym, że pamiętajcie, by to robić na samym końcu w rogach, dlatego że w ten sposób, jeśli nawet będziecie używać dość dużej siły, to po prostu nie uszkodzicie naszego wyświetlacza. I tutaj sobie widzimy, nasza Xperia została poprawnie zdemontowana, praktycznie już cała. I tutaj sobie podwadzamy naszą tasiemkę. Tu mamy dotyk, jeśli chcemy wymienić teraz w tym czasie możemy sobie już dotyk wymienić. Jak widzimy, bardzo prosto. I tu nasz wyświetlacz. Tutaj pod taśmą widzimy drugą taśmę. I tu podwadzamy i wysuwamy. I jeśli chcemy nasz wyświetlacz tutaj wymienić, to oczywiście sprawdźmy sobie dokładnie, gdzie możemy go podwadzić, by nie uszkodzić tego wyświetlacza. Tu widzimy, że w tym przypadku są te bolce tego wyświetlacza, które wychodzą tak na zewnątrz i w ten sposób możemy je podwadzić, także myślę, że dzięki temu nie uszkodzimy naszego tutaj wyświetlacza. O, widzicie? I jedziemy delikatnie do góry, tylko uważajmy. Teraz spróbujmy z drugiej strony. Czy nam się to uda? Jeśli chodzi o wyświetlacz, jest bardzo delikatny. Nawet widzę, że bardzo jest tutaj czuły. Więc najlepiej sobie czymś tutaj podwadźcie. Nawet wykorzystajcie sobie klawiaturkę. Jak Wam tutaj nie szkoda. O, widzicie, że nasz wyświetlacz tutaj został w prawidłowy sposób wyciągnięty. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejny filmik z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.